Hej, siemanko, pozdrawiam serdecznie z Legend of the Seas, czyli największego statku na świecie, aktualnie największego. Pewnie za rok się to zmieni, albo za 2, bo w tamtym roku też byliśmy na największym statku na świecie, czyli Icon of the Seas, no a w tym roku już jest większy. Właśnie już ludzie się szykują do wyprowadzki. Mamy rano śniadanko, kawka, teraz idziemy sobie jeszcze na siłownię, później czy coś pokorzystamy trochę, jakiś obiad. I dopiero będziemy wychodzić. Mamy czas na opuszczenie statku chyba do 13. Szkoda, że już koniec, co? Strasznie, ale było tak fajnie, jeszcze taka fajna ekipa nam się trafiła. No. Naprawdę, jakbym tak próbował naprawdę na siłę znaleźć jakieś coś, co mi się nie podobało, no to nie mam. Ja nie mam też, naprawdę. Był tak fajnie spędzony czas. Super było. Polecam każdemu, naprawdę. Jak ktoś ma Warto. możliwość, to bardzo warto. I jeśli ktoś mówi, że rejsy są tylko dla starych ludzi, to znaczy, że nigdy nie był na takim rejsie. Ale też to jest Bo jest super mocno opcja mieszana ekipa. Gdzie jest siła? i W dla którą stronę? par, i dla rodzin z dziećmi, i Tam. dla ekip. Super. No, jest co robić. Teraz jak byliśmy na statku, to codziennie od rana do wieczora coś się działo, a wieczorami też w ogóle. Wieczorami jest rozrywka dla każdego, bo są jakieś koncerty, i jakieś tańce, i dyskoteka później po północy. Muzyka na żywo, Muzyka. pokazy. No, a teraz to się super będzie ćwiczyło. Prawie w ogóle ludzi nie ma, bo większość już się wyprowadza. Bye bye. To już jest koniec. Nie ma już nic. Jesteśmy wolni. Możemy iść, ale nie chcemy. Ale Dobrze, można. dobrze, że zostajemy jeszcze we Włoszech, bo tak No to nie. było tak smutno. Świetnie, świetnie. Włochy są piękne i będzie tu naprawdę świetnie. Szczególnie, że no, Rzym, no, petarda. Cinque Terre, petarda. Teraz ja zabieram Piotrka, ale nie wiem do końca, gdzie my będziemy. Tak. Takie tam. Z holiday na holiday. O, świetnie. Mamy autobus akurat podstawiony na stację pociągową i mamy 6 euro. No i stamtąd mamy jeszcze tak naprawdę, niby jesteśmy w Rzymie, przystanek Rzym, ale do Rzymu to mamy stąd jeszcze godzinę. Elegancko, co chwilkę jeździ pociąg, także chwila, moment. Za 7 minut my startujemy. 4,60 bilet. Uczciwy. Rzym. Jesteśmy właśnie w Piazza Navona. Ciao ragazzi! Z Rzymu oczywiście coś wam pokażemy, ale Rzym już pokazywaliśmy parę razy na kanale. A zresztą jesteśmy na wakacjach. Tak robimy sobie taki holiday Moja- luźny, jedzonka. Moja Lalita mnie zabrała na wakacje. Tak. No, począł mózgiem od tej Afryki, się przygotował na kolejną. Zabieram Cię właśnie do Rzymu na jeden dzień, a później na 3 dni do Cinque Terre i kończymy w Mediolanie, bo stamtąd Piotrek już leci. Tak, dokładnie. Idziemy teraz do jednego miejsca, gdzie jest takie pyszne tiramisu, tak jak wam mówiliśmy. Tiramisu będzie płynęło w naszych żyłach przez kolejne parę dni. The best tiramisu in the town. O ciocie. Dobra, może weźmy jedno tiramisu i jedno cannelloni? Co? Oj, oj, oj. No to moi drodzy, tak, najpierw klasyk, mamy dwa. Pistacjowe i klasyczne. Ojeju. Pyszne, bo takie mokre, ja takie mokre tiramisu uwielbiam. 10 na 10. No, Pistacjowe. pistacje, dawaj. Nie wiem, czy jadłem jakieś pistacjowe w ogóle tiramisu. Ja chyba Jadłaś nie, kiedyś? ale bardzo mi smakuje. Ja chyba też nie. Ja lubię pistacje. Co? Które lepsze? Bardzo ciekawy smak. Oba dobre, ciężko wybrać, no nie? Bardzo Klasyk, ciężko. no to wiadomo, klasyk, ale Bardzo ciężko wybrać i jakbym miał wybrać, to bym wybrał 2. Z racji tego, że dawno istnieliśmy,
Idziemy na pizzkę. Ale idziemy zjeść, no w sumie pizza numer 2, bo już jedną jadłem, ale nie można jej nazwać pizzą w ogóle. No i moi drodzy, to jest pizza. Taka, jaką się chce we Włoszech jeść, a nie to, co ja dostaję. Ja żałuję, że tamtej nie pokazałem, ale byłem taki zdenerwowany, że... Tak właśnie, bo ważne jest to, że to jest z naszego researchu, a tam weszliśmy totalnie przypadkowo, No. dlatego warto jest jednak sprawdzać opinie. Opinie i komentarze. I przed Państwem Panteon. Przed chwilą przechodziliśmy koło restauracji, która nazywała się tak samo, znaczy to pewnie to samo, to Osteria de Fortuna. Makarony ludzie tutaj jedzą, patrzcie jaka jest kolejka. I pod tamtą była jeszcze dłuższa. A ona była na następnej ulicy. Szok. Albo mają naprawdę pyszne jedzenie, albo niezły marketing. No a co do Panteonu, to wiadomo, jedna z największych atrakcji Rzymu. Jeszcze dzisiaj Wam trochę tych atrakcji pokażemy, najważniejszych miejsc, żeby zobaczyć. Bo sobie robimy taką traskę, spacerek dość długi. No, 1900 lat. Słońce zaszło i wszędzie od razu widać tylu turystów. Powiem Wam, że wcześniej naprawdę ciężko było tutaj chodzić ze względu na temperaturę. Mimo tego, że my jesteśmy naprawdę przyzwyczajeni do wysokich temperatur, to ta, którą odczuwamy tutaj w Europie, a na przykład jak mamy w Tajlandii, jest zupełnie inaczej. Wiele osób twierdzi, że... czekaj, to rozśmieszę. Że jak jest wilgotne powietrze, to bardziej się odczuwa temperaturę. Ja na przykład mam zupełnie inaczej. Dla mnie jak jest gorąco, jest suche powietrze, to jest tragedia, naprawdę. A jak jest mokre, znaczy wilgotne, nie ma problemu. Serio. Dużo lepiej się czuję z tym. Skóra jest dobrze nawilżona, lepiej się oddycha. Tutaj są jakieś wyjątkowe lody. To akurat miało 11 300 i 4,8. 1,8 na 11 tysięcy, no. To świadczy. No i powiem Wam, że te lody tam naprawdę bardzo pyszne. Hi. Thank you, eat already. Tutaj nie, to jednak tam było, Patrzcie, co się dzieje pod fontanną di Trevi. Dla mnie najpiękniejszy budynek chyba na świecie. Niesamowite to jest. Ostatnio widziałem, jak jedna pani z Afryki weszła tam i zaczęła się kąpać. Szybciutko ją stamtąd wyciągnęli. Właśnie świadczyny były jakieś. Aha. Ktoś do fontanny chyba wskoczył, bo ochrona ruszyła. No możecie zobaczyć, żeby wejść tutaj pod sam murek lub tam na dół, trzeba zapłacić 2 euro lub za barierką możecie robić za darmo, ale szczerze, jak robicie z tamtej strony, to za barierką jest całkiem dobrze wychodzą te zdjęcia, no ale też 2 euro to uczciwa cena, nie ma co. O, nie ma źle. Kolumna niepokalanego poczęcia. Chciałem właśnie na najbardziej znane schody tutaj. No tak, Schody hiszpańskie. schody hiszpańskie, dokładnie. Moi drodzy, teraz chyba najpiękniejszy jak dla mnie budynek, który jest w Rzymie, czyli ołtarz ojczyzny. Ale to niesamowicie wygląda.
ostatni przystanek dzisiaj. Koloseum. Jeden z 7 cudów świata. I się zastanawiam, czy to był pierwszy z cudów świata, który zobaczyłem, czy nie. Ty widziałeś już wszystkie? Nie widziałeś Jezusa w Rio? Może w przyszłym roku się uda. A tak to? Chiński mur widziałam. Widziałaś. Petrę widziałaś. Koloseum. Machu Picchu widziałaś. No i jest Rio, to nie widziałam. No. I jeszcze 2. Koloseum. A byłeś Koloseum? Wymieniałaś Koloseum? Wymieniałam Koloseum. Taj Mahal. Chichenica i Taj Mahal, no właśnie. To jest byłam i tu, czyli jeszcze tylko Rio. Tylko Jezus Rio ci został, Tak. no. Słuchajcie, a taką podpowiedź może dla Was, może dla Waszych dzieci dam, że jeżeli macie jakieś studia związane, na przykład archeologia, historia sztuki, czy architektura też, to pokazując legitymację studencką macie wejście za darmo i do Forum Romanum i do Koloseum. I bilet do Forum Romanum i do Koloseum jest ten sam, więc naprawdę często lepiej jest kupić go, jeżeli go nie kupujecie online przy Forum Romanum i wtedy z tym biletem wchodzicie bez kolejki do Koloseum. Powiem wam, że dla mnie na przykład moim takim cudem świata, który najbardziej mi się podoba, to chyba jest Petra. A twoim? No Petra była piękna, ale Taj Mahal też zrobiła. Nie no, Taj Mahal, wrażenie. jak się zwiedza całe brudne Indie i nagle się zobaczy Taj Mahal, to normalnie jakby świeciło. Niesamowite. No ale dobra, umówmy się też Machu Picchu, jak to w ogóle, jak ci ludzie to robili. Powiem wam, że jestem tak zaskoczony, my tu cały czas spotykamy jakichś Polaków. Naprawdę, w ogóle fajnie, wszyscy bardzo mili, bardzo dziękujemy. Dużo osób właśnie mówi, że ogląda cały czas, że się mogą doczekać kolejnych odcinków. Co mnie bardzo, bardzo cieszy. Cieszę się naprawdę, jakie mam świetnych widzów. Bardzo serdecznie was pozdrawiam i oglądajcie dalej. No i dzień dobry, kolejny dzień. Chciałem właśnie się przejść, żeby pokazać wam jeszcze, jak wygląda to właśnie za dnia. Zwiedzanie Rzymu to jest po prostu coś pięknego, Ale nie w tej temperaturze. ale jest tak już gorąco. Wiadomo, no teraz są te upały, ale no jest 9:30, a jest 30 stopni już. Ja sobie nie wyobrażam, co tu będzie o 13. Idziemy właśnie pod Koloseum, później na jakieś śniadanko. Koloseum powstało w 70-80 roku naszej ery. Walki gladiatorów się tam odbywały. Koloseum potrafiło pomieścić około 40-50 tysięcy widzów. Także sporo. Wybieracie sławne miejsca na śniadania? Kolejka, ale to nic. Gdzie to jest? O. Mamma mia. Aha. Mega była. To chyba jest takie najpopularniejsze tutaj, no nie? Nie całkiem zdrowe śniadanie, ale jesteśmy na wakacjach. Włoskie. Pycha. Dobra, a spróbuj to z poziomką. Może gryźć łatwiej, czy nie? Super, ale bardziej słodkie. To jest taka chmurka bardziej.
a to miejsce dokładnie nazywa się tak. Z racji tego, że za 2 dni ruszam do Afryki. Muszę wziąć ze sobą jakieś dolary, to musimy jeszcze iść przed wyjazdem z Rzymu do kantoru, bo później było ciężko ogarnąć. I akurat złożyło się tak, że przez piękne miejsca musimy tam iść. Zresztą tutaj w Rzymie to wszędzie jest chyba pięknie. Parę razy w życiu już mi się zdarzyło, że gdzieś albo nie wziąłem ze sobą żadnych dolarów, albo mi się skończyły i poleciałem gdzieś do jakiegoś kraju i miałem kłopoty. No, traciłem czas, albo ktoś na szczęście mi pomógł, ale zawsze lepiej przy sobie mieć trochę. No, w razie W. Dobra, jednak tutaj nie wymienię, bo nie pomyślałem trochę, no ale pokazało mi przelicznik, o $430 mniej bym dostał niż powinienem. Szok. Za $2500 pani powiedziała mi, że muszę zapłacić 11 000 złotych. To jakieś szaleństwo. Także muszę znaleźć gdzieś poza Rzymem. Coś na drogę trzeba kupić. Idealnie trafiliśmy. No nie, no kosmos. No i dojechaliśmy na dworzec. Trzeba szybko kupić bilety, bo już się nie dało online. No i mamy długą trasę. Ale stwierdziliśmy, że wolimy pojechać pociągiem niż wypożyczać samochód. No ze względu, że będą fajne widoki. I nie ma co też, nie wiadomo jak się śpieszy, a zresztą pociągiem fajnie będzie. Kupujemy bilety, 130 euro za 2 w jedną stronę. Nasze włoskie wakacje. Na zdrowie. No i stoi nasz pociąg. Musimy znaleźć 5. wagon. No jeszcze ludzie nie wsiadają, nawet jeszcze nie można. Szybka przesiadka we Florencji. Kolejny przystanek, La Spezia, czy La Spezia. I stamtąd musimy wziąć kolejny pociąg, który właśnie jeździ między miasteczkami. Między 5 miasteczkami, które są naprawdę cudowne. No i dojechaliśmy do miejscowości Vernazza i tutaj zostajemy na noc. No i patrzcie, tylko odchodzicie sobie ze stacji i od razu się zaczyna magia tego miejsca. Okej, zabieramy was na wycieczkę w pierwszym miasteczku. Idziemy, w sumie to jest pierwsze i najlepsze. Nie, może nie najlepsze, każdy ma coś sobie wyjątkowego, ale to jest chyba najbardziej znane. Bo to pokazują, zaraz wam pokażę jaki widok, pokazują w każdej wizytówce właśnie Cinque Terre. Patrz jaki klimacik, starsze panie sobie siedzą, tu się pranie suszy, tutaj plaża ładna, kościółek, znaczy dobra nie ładna, ale tutaj, tutaj plaża, o. Niech tak zostanie. Ale zaraz wam pokażę, dalej pójdziemy. Dobra, jednak nie jesteśmy w tym, którym myślałem. To też jest wiadomo. Bo ty myślisz o tym Manerola. A to takie co z 2 stron są budynki, no domy. Ale ja bardziej to chyba nawet kojarzyłam. To. A to nie, to ja tamto. Vernazza to jedno z najbardziej charakterystycznych miasteczek regionu Cinque Terre, położone tuż nad Morzem Liguryjskim. Kolorowe kamienice wspinają się tutaj po zboczu, a wąskie uliczki prowadzą prosto do niewielkiego portu.
Nad miejscowością górują tarasowe winnice i ścieżki, z których rozciąga się widok na wybrzeże. Choć Vernazza jest niewielka, przyciąga tłumy turystów swoją atmosferą, architekturą i położeniem. To miejsce, w którym warto zwolnić, usiąść przy wodzie i po prostu nacieszyć się włoskim klimatem. Właśnie doszliśmy do wniosku, że wybiła godzina tiramisu o'clock i apero o'clock, tak jest? To już ta godzina? W ogóle nie żałuję. Jadę za 2 dni do Afryki. Do takich krajów, że jedzenie pewnie będzie bardzo średnie. Także jeszcze korzystam. Vernazza od wieków rozwijała się wokół niewielkiego portu, który dawał mieszkańcom kontakt z innymi miejscowościami liguryjskiego wybrzeża. Nad miasteczkiem wciąż widać ślady dawnych fortyfikacji, budowanych po to, by chronić je przed atakami od strony morza. Jednym z najbardziej charakterystycznych punktów jest zamek Doria z kamienną wieżą górującą nad zatoką. W samym centrum znajduje się kościół świętej Małgorzaty Antiocheńskiej, stojący tuż przy wodzie. Przez setki lat ogromne znaczenie miały tutaj winnice zakładane na stromych, ręcznie budowanych tarasach. Uprawa winorośli była trudna, bo większość prac trzeba było wykonywać na zboczach, bez użycia ciężkich maszyn. Vernazza mocno ucierpiała podczas gwałtownej powodzi i osunięć ziemi w 2011 roku, ale została później odbudowana. Dziś jest jednym z najczęściej odwiedzanych miejsc w Cinque Terre, choć mimo tłumów nadal zachowała wygląd dawnej rybackiej osady. Zobaczcie, jak to fajnie wieczorem wygląda. Już teraz rozmawiamy o tym z Lalą, że jak ktoś mówi, że nie warto tu zostawać na noc, to znaczy, że nigdy nie był na noc. Bo moim zdaniem mega warto tutaj zostać i sobie zobaczyć to wieczorem, jak to wygląda. Ale będziemy mieli okazję zobaczyć 2 miasteczka wieczorem. Koniec tego odcinka. Dziękuję bardzo, że oglądaliście. Miał być jeden w sumie, Rzym i Cinque Terre, ale z racji tego, że mamy Wam bardzo dużo do pokazania, jeszcze kolejne 2 dni spędzimy tutaj. Także podzieliłem to na 2 części. Dzięki wielkie, że oglądaliście. Trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie. Jak Wam się podobało, zostawcie komentarz i lajka. Pozdro.